Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. Dla tych, którzy nie wiedzą, miałam miesięczną przerwę na naukę do egzaminów, ale teraz już wracam i przychodzę do Was tak na pierwszy ogień z moim koniem, którego aktualnie wyszywam. Ale zanim powiem Wam coś więcej, zacznijmy od początku. Jeśli chodzi o nazwę tego projektu, to wyświetli Wam się ona dokładnie tutaj. W tłumaczeniu na polski będzie to mniej więcej biały galopujący koń. Wzór jest naprawdę bardzo prościutki. Ja go kupiłam w wersji PDF na stronie Miss Labores, bodajże, o ile dobrze to wypowiadam. Link zostawię Wam w opisie i dzięki Waszej uprzejmości mam również wzór na sagę. Ten projekt wyszywam dla mojej babci i to ona sobie sama wybierała wzór i sama sobie wybierała materiał, na którym chce, aby ten projekt został wykonany. Ja wyszywam na lnie obrazkowym 30 CT w kolorze naturalnym. Dla tych, którzy nigdy nie wyszywali na lnie, tutaj pokazuję, jak on wygląda w bardzo dużym przybliżeniu. Do zrobienia tego projektu używam muliny DMC i igły z kulką. Przed Wami jest mój hafciarski zeszyt. Teraz mamy maj i w momencie, kiedy to nagrywam, jest 10 dzień maja. I tak wyglądają statystyki na ten moment. Nie jest to powalający wynik ani trochę. Natomiast nie o tym chciałam Wam powiedzieć. Jak widzicie, powstała tutaj nowa karteczka, którą sobie przykleiłam z tytułem do końca roku. I obliczyłam sobie, że aby skończyć konia do końca tego roku, to muszę robić minimum 7285 krzyżyków na miesiąc. Natomiast, żeby skończyć kolosa, musiałabym zrobić 40 980 krzyżyków na miesiąc. Więc to są liczby bardzo duże. I dlaczego ja to w ogóle obliczyłam? Obliczyłam to dlatego, że chciałam wziąć w końcu udział w jakimś wyzwaniu, w jakimś salu na grupie facebookowej. Natomiast postanowiłam sobie obliczyć, ile ja tego mam już na ten moment. No i wyszły mi takie kolosalne liczby, więc stwierdziłam, że niestety ten sal po raz kolejny muszę sobie odpuścić. Więc teraz zahasałam rękawy i postanowiłam zacząć od tego, co ważniejsze, czyli od konia. I zrobić te 7000, ale powiem Wam, że to jest gigantyczne wyzwanie, dlatego że do tej pory robiłam po 3000 na tym projekcie, a teraz nagle mam mieć 7 i jestem przerażona tym wynikiem. Nie spodziewałam się, że tych krzyżyków jest aż tak dużo i rzeczywiście ten koń jest bardzo ważny, żeby go skończyć, natomiast ten kolos, no nic mi się tak nie wyszywa dobrze jak tego kolosa. I doskonale wiecie, że ja bym chciała tylko jego wyszywać, ale niestety wpadł mi ten koń. Mam jeszcze te projekty, które pozaczynałam kiedyś. No i z tym jest właśnie taki problem, żebym chciała, a nie mogę. Chciałabym również pokończyć te stare projekty, ale jakoś nie za bardzo mi z tym po drodze, więc cały czas się biję z tymi myślami. Jak na razie wyszywam sobie tego konika i zobaczymy, ile czasu mi zostanie. To najwyżej pod koniec miesiąca będę robiła tego kolosa jako ten drugi, mniej istotny projekt, choć tak naprawdę wiecie, że u mnie w sercu to po prostu ten kolos powinien być na pierwszym miejscu. Ja sobie na samym początku tego kolosa zaplanowałam na 2 lata, więc myślę, że w te 2 lata spokojnie się wyrobię. No ale zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy też, ile uda mi się zrobić, w ile dni uda mi się zrobić te 7000, bo na razie jest ten 10 maj, a ja mam 3100, więc biorąc pod uwagę, że robiłam 10 dni 3000, to pewnie kolejne 10 dni będę robiła następne 3000, więc zostanie mi tak naprawdę 11 dni do końca miesiąca na wyszywanie kolosa, więc nie jestem za bardzo zachwycona. Ale korzystając z uwagi jeszcze, że tutaj jesteście, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz.
Chciałam Wam pokazać te dwie strony. Tutaj mamy zaznaczone dni hafciarskie, a tutaj mamy zaznaczoną ilość krzyżyków w danym miesiącu. I jak widzicie, tutaj było pięknie. Tych dni hafciarskich było bardzo mało. Gdzieś tam jakieś pojedyncze mi wypadły. Tutaj natomiast było ich już bardzo dużo, a tutaj mamy oczywiście te ilości krzyżyków. I w styczniu zrobiłam 13 575,5, w lutym 12 525,5, w marcu 15 254 i tutaj już byłam bardzo zadowolona. Natomiast w kwietniu 7384,5. Mówię o tym dlatego, że niektóre osoby są zainteresowane takimi statystykami. Chciałam Wam po prostu pokazać, jak to wygląda. Maj na pewno nie będzie lepszy od kwietnia, to już Wam mówię na stówę. Bo tutaj też mi bardzo dużo wypadnie, przez to, że to jest ten miesiąc mojej przerwy i tutaj się skupiam na innych rzeczach, nie na nagrywaniu i nie na wyszywaniu. Nagrywam ten filmik tak w międzyczasie, stopniowo i na pewno nagrywanie tego filmu zajmie mi cały miesiąc, a nie tak jak zawsze kilka dni. No i tak to mniej więcej wygląda. Chciałam Wam to pokazać, tak jak to wygląda, żebyście mogli zobaczyć w ogóle kwiecień, masakra. Zazwyczaj podczas wyszywania opowiadam Wam o tym, co ciekawego u mnie się działo właśnie w trakcie wyszywania. Natomiast teraz tak naprawdę nie działo się nic konkretnego. Jak tylko zaczęłam sobie nadrabiać ten projekt, na samym początku się pomyliłam. Nie wiedziałam tak naprawdę, co zrobiłam źle, więc narysowałam sobie kratki, zrobiłam oznaczenia i postanowiłam to wszystko wypróć. Przy tych kratkach już później zostałam i tak naprawdę do samego końca sobie je rysowałam. I o ile do tej pory bardzo nie lubiłam kratek, to teraz w końcu się do nich przekonałam i w końcu nauczyłam się z nich korzystać. Do prucia wykorzystałam prójkę, o której kiedyś Wam już opowiadałam. Pisaliście mi, że muszę z nią bardzo uważać, żeby nie przeciąć kanwy i rzeczywiście się starałam. Bardzo wygodnie mi się nią pruło, bardzo szybko, o wiele lepiej niż igłą i mimo tego, że ta prójka ma bardzo dużo wad, to dla mnie jest naprawdę świetna i ja będę jej używać. Co prawda szło mi z nią jeszcze bardzo nieporadnie, trzeba by sobie trochę więcej poćwiczyć, żeby szło to sprawniej, ale ja też nie mylę się jakoś bardzo często, choć czasami mi się zdarza, ale teraz, kiedy mam kratki, to nie zdarza mi się to praktycznie wcale. I tutaj też Wam chciałam powiedzieć co nieco o tych kratkach. Ja od samego początku wyszywałam bez tych kratek. Ja kiedy uczyłam się haftować, ja nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, że w ogóle kratki trzeba rysować, więc ich po prostu nie miałam i nauczyłam się wyszywać bez tych kratek. Orientowałam się po prostu po innych krzyżykach. Problem pojawiał się wtedy, kiedy te inne krzyżyki były postawione źle. Wtedy już w ogóle się robił Armagedon i nie wiadomo było, od czego tak naprawdę zacząć i co było zrobione źle. A jak już był jakiś błąd, to okazywało się, że trzeba pruć połowę wyszytego obrazu. I bardzo długo się zmagałam z tym, żeby w końcu się przekonać do tych kratek. Ja też nie za bardzo umiałam z nich korzystać, nie umiałam się orientować w tych kratkach i zajęło mi to naprawdę kilka miesięcy, bo tak naprawdę chyba od początku tego roku, gdzieś w styczniu zaczęłam rysować kratki, a mamy połowę maja i dopiero teraz nauczyłam się korzystać z tych kratek, więc nic nie przychodzi w życiu tak łatwo. W taki sposób ten obrazek wygląda na tą chwilę. Mam wyszyte dokładnie 25%, czyli mam zrobioną 1/4 tego obrazu. Powiem Wam, że to było naprawdę ogromne wyzwanie, dlatego że nudziłam się niemiłosiernie. Cały czas robiłam tutaj to tło, które było bardzo niewdzięczne, bardzo nudne i w zasadzie w kółko jedno i to samo. Zastanawiałam się też, czy robić teraz w bok, czy w dół, ale robiąc w bok dalej musiałabym się męczyć z tym tłem, a robiąc w dół będę miała jakąś piękną trawkę, będę miała tutaj nogi konia, dalsza część ogona, więc dużo więcej się tutaj będzie działo. Z uwagi na to stwierdziłam, że zrobię dół tak dla odskoczni, a później pewnie znowu wrócę do tego monotonnego tła.
Jestem mega szczęśliwa, że udało mi się chociaż tyle skończyć. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda w sadze, te statystyki. Mam zrobione 5100 z jakimś tam hakiem, nie pamiętam dokładnie, ale Wy to teraz zobaczycie. W tym miesiącu chciałabym, tak jak Wam już mówiłam, zrobić ponad 7000. Im więcej, tym lepiej, dlatego że to mi później odejdzie w następnych miesiącach. Ale jak już naprawdę nie będę dawała rady tak psychicznie wyszywać tego obrazu, to wtedy się przerzucę na coś innego i najwyżej liczę na to, że w następnym miesiącu uda mi się tego nadrobić. Choć przyznam Wam się szczerze, że z tym wynikiem to 7000, co sobie ustaliłam na miesiąc, to i tak jest delikatnie zawyżone. W zasadzie to było to tak, że gdzieś w połowie kwietnia podzieliłam sobie wynik z sagi na miesiące, które do końca roku zostały. Natomiast później, po podzieleniu tego wyniku, ja w kwietniu jeszcze wyszywałam. Wyszłam jakieś 2000, więc ten wynik prawidłowy powinien być pomniejszony jeszcze o te 2000, w sensie w skali całego roku, w skali tych miesięcy, które jeszcze zostały. Więc tak naprawdę, jakbym sobie to obliczyła, to w tym miesiącu powinnam zrobić i w każdym kolejnym 6000 coś. Ale już zostawiłam ten wynik tak jakby z połowy kwietnia, czyli to 700, więc jeżeli zrobię teraz tyle, ile sobie zaplanowałam, no to w następnym miesiącu znowu te wyniki będę mogła pomniejszyć o kilka krzyżyków. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Wiem, że dla wielu osób to jest naprawdę bardzo dziwne takie obliczenia i dla wielu osób to nie ma sensu, ale dla mnie te obliczenia to jest część haftu i dla innych to jest głupie, a mi się na przykład to bardzo podoba, bardzo lubię sobie tak obliczać. To jest część mojego hobby, ja sobie nie wyobrażam haftu bez tych wszystkich obliczeń i przez to, że mam te wszystkie cyferki, te obliczenia i ten mój hafciarski zeszyt, to jeszcze bardziej mnie to motywuje do wyszywania, dlatego że ja jestem właśnie taką osobą, która lubi sobie wszystko zapisywać, lubi mieć wszystko czarno na białym. Dla mnie, jak coś nie jest na kartce, to po prostu nie ma znaczenia, nie ma takiego prawa bytu, ja muszę mieć na kartce. Jak jest na kartce, to już jest świętość, a jak nie ma na kartce, to znaczy, że nie istnieje, więc ja mam właśnie takie myślenie. Być może trochę głupie, ale dla mnie to ma naprawdę duży sens. Teraz będę troszeczkę trzęsła, ale chciałam Wam opowiedzieć o kolejnej rzeczy, którą robiłam w tym miesiącu i jest to taka rozpiska wszystkich numerów mulin z palety DMC. Tak mi się wydaje, że wszystkich. Na pewno nie ma tutaj tych niedostępnych w Polsce, bo wiem, że jest kilka kolorów z edycji limitowanej, których w Polsce kupić nie można, więc ich tutaj zapewne nie ma. Swoją drogą chciałabym sobie je kiedyś dorwać i kupić, ale może po kolei. Rozpisałam sobie to wszystko na kartce w takich tabelkach. Dlatego, że ja kilka tych numerków już miałam kupionych, tych kolorów DMC i wymyśliłam sobie, że chciałabym mieć całą paletę. Nie dlatego, żeby się, nie wiem, jakoś emanować tym, że po prostu mam wszystkie kolory albo się chwalić na prawo i lewo, tylko dlatego, że chciałabym mieć takie poczucie, że w każdej chwili mogę zacząć jakiś projekt, który mi się podoba i nie muszę sobie tej muliny kupować na bieżąco, bo ja już wszystko będę miała pod ręką i czasami mam ochotę zacząć nawet coś malutkiego, coś, co zajęłoby mi 1-2 dni, ale jest tam kilka kolorów, których na przykład nie mam i samo to kupowanie mnie bardzo zniechęca, więc chciałabym mieć wszystko pod ręką. Ale nie mam też jakiegoś takiego wewnętrznego przymusu, że muszę mieć już teraz, więc będę sobie to po kolei dokupować. No i zrobiłam sobie taką tabelkę, gdzie rozpisałam sobie po kolei wszystkie kolorki DMC, które tutaj były. I nie mam pojęcia, czy to są wszystkie tak naprawdę. Ja mówię, że to są wszystkie, ale to na pewno nie są wszystkie. Na pewno tu nie ma tych limitowanych. Ale tak, na niebiesko zaznaczyłam te kolorki, które już mam. Nie jest ich dużo, ale coś tam jest. Obok powpisywałam sobie tutaj numerki, tak jak jedyneczki, tutaj gdzieś jest 2, 3. Te cyferki
oznaczają motki, ilość motków, którą mam w zapasach. Ja teraz, o ile pamiętacie, robię sobie organizację typu Paco. Jest to organizacja Nokitany. Więc mam wszystko w pakiecikach i każdy pakiecik to jest właśnie ten jeden kolor na niebiesko, a każdy kolejny kolor, który nie jest pakiecikiem, tylko jest w zapasach całym motkiem, jest zaznaczony tymi cyferkami. I ja w momencie, kiedy chcę sobie dokupić mulinę, czy to do kolosa, czy do jakiegokolwiek innego wzoru chciałabym dokupić, aktualnie nie mam żadnych innych oprócz kolosa i konia, ale wiecie, o co mi chodzi, jakbym na przykład chciała sobie kupić jakieś kolory więcej, żeby sobie powoli kompletować tą całą paletę, no to tak naprawdę nie wiem, co mam, a czego nie mam. A mając taką kartkę, po prostu patrzę i widzę, że aha, nie mam tego numeru, nie mam tego numeru, tu mam taką dużą lukę, to może coś ze środka, tutaj już mam na przykład dużo, no to może coś z tych kolorów, tutaj są te nowe kolory, które teraz weszły, więc automatycznie widzę ile mam zapasu, które zapasy muszę sobie dokupić. Jak na przykład wyjmę jakiś kolor z zapasu, to mogę sobie go odznaczyć tutaj na tej kartce i później robiąc zakupy będę wiedziała, co mam, a czego nie mam. Bo teraz wydarzyła się taka sytuacja, że chciałam sobie dokupić kilka kolorów brakujących do kolosa. No i tam tych kolorów nie chcę Wam kłamać, więc nie powiem Wam konkretnej liczby, ale załóżmy, że było ich 20, przykładowo. 20 kolorów do jednego projektu, no i tak trochę nie uśmiechało mi się zamawiać 20 kolorów, no bo to tak nijak się ma w stosunku do przesyłki, więc jak już mam płacić tą przesyłkę, no to niech to chociaż będzie już kilkanaście tych motków, no to chciałam sobie domówić kilka innych, ale znowu pytanie, jakie te numerki są? No bo DMC nie ma numerków po kolei, tylko one są pomieszane, a ja osoba niezbyt doświadczona, nie wiem jakie numerki istnieją, a jakich nie ma, tak żeby sobie je dokupić, żeby je komuś podać. Tym bardziej, że ja nie zamawiałam teraz na takich stronach, gdzie te numerki są podane, tylko zamawiałam u pani Natalii przez Facebooka, na pewno ją znacie, jeżeli robicie tego typu zakupy. Zamawiałam tą mulinę ciętą z metra i chciałam podać tej pani właśnie numerki, które potrzebuję, ale nie wiedziałam tak naprawdę, jakie potrzebuję, więc teraz zrobiłam sobie karteczkę, która rozwiąże wszelkie moje problemy. Zainspirowała mnie do tego dziewczyna z kanału Rudy Stan Umysłu, tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam. Właśnie u niej widziałam coś podobnego. Ona też miała taką rozpiskę, taką karteczkę, ale dużo ładniejszą niż moja. Jak ja to zobaczyłam, to sobie pomyślałam, ojejku, to jest dobry plan. I zrobiłam coś podobnego. Także tutaj bardzo dziękuję za taką małą podpowiedź. I też się trochę zainspirowałam tym, że ona robiła u siebie porządki z mulinami, więc ja u siebie również zrobię. Tak to jest właśnie, że Wy mi piszecie, że ja Was inspiruję, a tutaj inne dziewczyny na YouTubie inspirują mnie i to jest takie zamknięte koło. Więc ja też mam taką karteczkę i teraz już mam wszystko na bieżąco. Może nie wygląda ona ładnie, ale jest bardzo praktyczna i jeżeli Wy też chcecie kompletować całą swoją paletę albo chcecie mieć jakieś tam poczucie, że wiecie, co macie, no to polecam z całego serca sobie coś takiego zrobić. Rzecz bardzo czasochłonna, robiłam ją na kilka razy, przez kilka dni po trochu, ale teraz mam i jestem mega zadowolona. W którymś z poprzednich filmików mówiłam Wam, że mam zamiar zmienić swoją organizację muliny i że nie chcę już trzymać muliny na swoim organizerze Paco, dlatego że nie do końca się z nim po prostu polubiłam. No i stwierdziłam, że zmienię to na organizer, który zrobił dla mnie mój mąż. Mój mąż je sam wycina, sam robi dziurki. Ja zajmuję się tylko pirografią, czyli rysowaniem wzorków. Tutaj pokazuję Wam sposób, w jaki sposób można sobie napisać samemu te numerki. Natomiast jak tutaj widzicie, ja mam problem z tym długopisem, dlatego że te żelowe długopisy mają to do siebie, że ich atrament się po prostu przelewa, kiedy one leżą na płasko i później bardzo ciężko jest coś napisać. I tutaj jak widzicie, trzeba trzepnąć parę razy, żeby ten atrament spłynął i dopiero można cokolwiek tutaj
napisać. Moje organizery są dwustronne. Z jednej strony zazwyczaj są cyferki. Mówię zazwyczaj, dlatego że jeżeli ktoś chce, to mogę tam dać na przykład literki albo w połowie cyferki, w połowie literki, jak komu pasuje. A z drugiej strony jest luźna przestrzeń, gdzie można samemu wpisać swoje oznaczenia, tak jak to robię ja. Piszę to normalnie zmazywalnym długopisem i później, aby się tego pozbyć, wystarczy posuszyć suszarką i wszystko stąd znika. Czasami, jeżeli mocniej przyciśniecie ten długopis, mogą zostać jakieś minimalne ryski, które widać gdzieś tam pod słońcem, kiedy mocniej właśnie pada na organizer. Ale dla mnie to akurat nie jest żaden problem. Ja sobie tutaj piszę, o zobaczcie, można nawet tak zmazać. Tutaj Wam pokazuję też sposób, bo akurat się pomyliłam albo coś niewyraźnie napisałam. Można sobie zmazać i za chwilę napisać od nowa, więc to jest super sposób. Organizer jest wielorazowy, jest bardzo gruby, bardzo wytrzymały. Ja jestem z niego bardzo zadowolona. Kilka tych organizerów już sprzedałam i wiem, że dziewczyny również są zachwycone. Na swoim kanale pokazała ten organizer również Mini Krawcowa, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Zdecydowała się go kupić i była tak miła, żeby Wam o nim również opowiedzieć, za co bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś z Was byłby również zainteresowany kupieniem takiego organizera, to zapraszam Was na swojego Instagrama albo Facebooka do wiadomości prywatnej. W planach mam również robić organizery prostokątne, które będą miały więcej dziurek. Jeżeli ktoś z Was byłby również zainteresowany tego typu wariantem, to również możecie mi o tym dać znać. Na pewno to przyspieszy realizację tego planu. Dorobiłam sobie już kilka następnych krzyżyków. Tutaj od tej linii w dół, cały ten ogon, tak jakby, cała ta połówka ogona, mniej więcej odtąd w dół. I powiem Wam, że mam już totalnie dość tego haftu, już w ogóle nie chcę mi się na niego patrzeć. Do końca zostało mi około 1000 krzyżyków i uznałam, że to już jest odpowiedni moment, żeby zrobić sobie przerwę, bo tak naprawdę te ponad 6000, które już zrobiłam, robiłam jednym ciągiem i już naprawdę nie mam chęci, żeby do tego przysiadać, więc zrobię sobie przerwę, będę teraz wyszywała kolosa, a ten hafcik na razie odkładam i może pod koniec miesiąca znowu do niego wrócę, żeby ten limit zrobić. Powiem Wam, że strasznie się zdziwiłam tym ogonem, bo jak sobie tak wyszłam go do połowy, było go tylko tyle i tak żyłam w przekonaniu, że to już jest cały ogon i później w ogóle nie zwracałam uwagi, że tam jest jeszcze dalsza część. W sensie myślałam, że jest dalsza część, ale że ona się kończy tak jak tutaj, wiecie, że niby tutaj jeszcze takie wypustki będą. I nagle tak sobie zaczęłam wyszywać, mówię, kurde, przecież jeszcze i jeszcze ten ogon. I potem taka zmieszana byłam, czemu ten ogon jest taki długi? Ale to ma sens, słuchajcie, nie wiem w ogóle skąd to moje przekonanie, że ten ogon jest długi, skoro on jest normalny. Chyba przez to, że już się tak napatrzyłam na ten krótki, już się tak do niego przyzwyczaiłam, że naprawdę było mi dziwnie, kiedy musiałam dorobić dalszą część. Ale jest zrobiona. Mam nadzieję, że uda mi się to dokończyć. Jeżeli nie, jakiejś wielkiej tragedii nie będzie. No ale jednak jak sobie tak ustaliłam, że chcę zrobić te 7000, no to zrobię. Ja się z Wami teraz żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, jak filmik Wam się podoba. No i do zobaczenia w następnym. Pa!